Lech i Jeżowski, detektywi jak Scooby-Doo. Słuchają z Rosji doniesień o jajach. Gospodarczy Putina niszczą codziennie trud. Kremlinka show, taki ryb tu nadaje. Ścigając cienie ekonomicznych fikołków. Lech i Jeżowski na tropie afery. Ścigając cienie, rozwiewając mity. Cepem pogonią najtwardsze głowy. Lech i Jeżowski, detektywi jak Dr. House. Słuchają z Rosji doniesień o ropie. Kolejny dzień to nowe morze słów. Kremlinka show, taki rytm tu nadaje. Ścigając cienie ekonomicznych fikołków. Lech i Jeżowski na tropie afery. Ścigając cienie, rozwiewając mity. Cepem pogonią najtwardsze głowy. Lech i Jeżowski, detektywi jak Monk. Słuchają z Rosji doniesień o kasie. Kolejny dzień i znów pomysłów brud. Kremlinka show, taki rytm tu nadaje. Ścigając cienie ekonomicznych fikołków. Lech i Jeżowski na tropie afery. Ścigając cienie, rozwiewając mity. Cepem pogonią najtwardsze głowy. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech w cotygodniowym programie edukacyjnym Ja Ruski. Pytanie, Mateusz. Dostałeś prezenty? Dostałem, ale od ciebie nic nie przyszło. Kurier zaginął. W sensie. No bo ja będę wysyłał, słuchaj, dopiero. No to. Prezenty dostaje się na Nowy Rok. W Rosji. No w Rosji. No tak, to jest program tak. o Rosji, tak? A więc No, tutaj... Ja Ruski, tak. No. Ja Ruski. I co byś chciał dostać? 100 000 subskrypcji. Dodatkowych 10 patronów. Skromnie. Jak już nie 100 000 subskrypcji, to 10 patronów nowych. No bo mamy też dane dotyczące Rosjan, co by chcieli dostać. Może oni by chcieli nowego patrona. Tak, a to nie było takiej odpowiedzi. Ciekawe, jeżeli by tak się zapytali bezpośrednio, jeszcze ktoś by wskazał na nowego tutaj cara. Może tak być. Natomiast 63% Rosjan chciałoby otrzymać gadżety i sprzęt elektroniczny w prezencie na Nowy Rok. Jakie gadżety? Już ci mówię. Inteligentny głośnik to jest numer 1, 38%. FSB robiło tą listę? Z podsłuchem od razu. Z podsłuchem, no przecież mówisz. Nie, oni mówią tutaj, że z Alexą chcą. Ale Alexa by im mówiła, nie możemy tego wysłać. Alexa, wyślij mi Scrabble, nie możemy tego wysłać. Alexa, chciałbym nowy telefon. Ten telefon nie będzie działał w Rosji. Jest, okay. Tak. Na drugim miejscu 30%, że pożądają telefonu. A co czwarty to chciałby z tą Alexą, głośnik z Alexą, czyli ten... Ale dlaczego? U nas to w ogóle nie jest popularne. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest ten fenomen w Rosjanach? Następne... Nie, bo wiesz co, oni najczęściej dostają bieliznę, bo to tak w Rosji, tak na ten Nowy Rok, wiesz, skarpetki, majtki, tak, nie, bo wiadomo, że jak Nowy Rok zacznie się w nowej bieliźnie, to
się skończy w starej bieliźnie, tak. Nie, Aha, no bo chodzi o to, Ale że że co, że rok noszą tą samą? To o co ci chodzi? Nie. No. nie, no jest jak gdyby wiara, że u nas też się tak chyba mówi w niektórych regionach, że tak jak zaczniesz nowy rok, tak będziesz miał przez cały rok. Okej, no. Czyli Coś na przykład takiego. nie rób tego, bo przez cały rok to będziesz robił, nie? Albo są Mhm. takie te przyrzeczenia noworoczne, nie? Że sobie tam przyrzekasz, że na przykład będziesz czegoś mniej jadł, albo mniej spożywał, albo mniej palił, nie? Tak. No i oni mają tak samo, ale też wierzą, że jak będziesz postępował, to tak przez cały rok będzie. Czyli Ja nie wiem, jak czy założysz czystą bieliznę, to przez cały rok będziesz miał ją czystą. A to uważasz, że to. I prać nie trzeba wtedy. Ale nie, ale to moim właśnie zdaniem uważasz, jest że praktyczne. Rosjanie mają taki problem z czystą bielizną, że mają już taki zabobon, że trzeba zakładać czystą w nowy rok W nowy rok trzeba. i że to później już pójdzie z górki i Tak. co roku mają, kurde, nie udało się w tym roku, ale to, że od stycznia znowu zaczynamy próbę czystej bielizny? No Bo tak. wiesz, ja na przykład noszę codziennie czystą bieliznę. Nie, ale oni wierzą, że tak wiesz, jak zaczniesz w nowy rok, no to codziennie będziesz miał. Ale dlaczego zwrócono uwagę na to, żeby akurat na czystą bieliznę? Wiesz, o co chodzi? No, dla mnie to jest normalność. Na przykład, że muszę umyć zęby, zmienić majciochy i skarpety. No, że na to jest przykład, takie, nie? wiesz, odświętnie, święto. Że czyste są od święta. Tak. Okej. No, No no dobra. tak. No to okej, W rozumiem. brudnych chyba nie chodzisz. No ja właśnie mówię, że dla mnie to w ogóle nie jest jakieś wydarzenie, że ja zakładam czyste, a u nich Ale widać czekaj, tak. wracając do, Mhm. do tych prezentów, bo tutaj jeszcze mamy tak, 22% marzy o nowym odkurzaczu, Mhm. 15% nawilżacz powietrza i 14% kuchenka mikrofalowa. To takie skromne marzenia. No takie skromne, co prawda nie ma tej muszli sedesowej. Tak Bo to już jest za patrzyłem. ambitne, bo to trzeba rury, wiesz, A. kanalizację pociągnąć i tak dalej. No Ale tak, nie, no. to zobacz, to po co im to imperium? Jak No oni chcą, wystarczy im jak wysłać, oni słuchaj. czyste majty, nie? trochę kuchenkę Czyste mikrofalową majty, kuchenka mikrofalowa, tak, odkurzacz, jakiś głośnik i już będą i głośnik, szczęśliwi. co do nich mówi, po angielsku. I po angielsku jeszcze, tak. Znaczy, Ja nie- poczekaj, może jest Alexa po rosyjsku właśnie, nawet nie wiem. To Jest? będzie ten, Aleksimow. Aleksimow. Nie, chyba Yandex robi ten swój głośnik, ale Yandexu nikt nie wskazał. Czyli nie chcą Wskazywali, że inteligentny, ale z Alexą. ja wiem, o co chodzi. No. Rozgryzłem to. Będą pukać po drzwiach i będą mówili, głośnik inteligentny już macie? Oni, no mamy, No. Alexę, a to nie. A Alexa. jak powiedzą, że nie, no to macie Yandexa, wiesz. Poznalazłem jeszcze, słuchaj, inne badanie, no i tam się pokrywają te rzeczy odnośnie inteligentnych. Natomiast pojawiają się też nowe, bo też tutaj mamy, że 20% Rosjan marzy o bardziej przyziemnych rzeczach, czyli o alkoholu. To 80% już ma. To 80% ma. To zapotrzebowanie jest spełnione. Natomiast gorzej z dziećmi, bo dzieciom chcą kupować, a może i to dobrze, bo mówią, że dla dzieci wymarzonym prezentem jest książka papierowa. No tak, dobrze. to Trzeba chyba dzieci dobrze. edukować. Akurat Więc- w porządku. Tu nie mam Tak, żadnych jeszcze patrzę, zastrzeżeń. co tutaj książka, tak, no i mówią jeszcze, że słodycze. Słodycze, ubranka, buty, książki papierowe kupują dzieciom. To taka klasyka. W sumie jakbyś zapytał w 1960 roku, to by było podobne życzenie. Tak, myślę, że to samo. Słuchaj, mam informację z kącika kryminalnego. Pamiętasz, co jest główną przyczyną samobójstw w Rosji? Kobiety? Co? Kobiety? Kobiety? No. Że główną przyczyną samobójstw w Rosji są kobiety? No tak, zawody A. miłosne. No nie. A to dobrze, to cię naprowadzę. Wśród polityków i biznesmenów. Okna.
Okna, no tak, bo za Okej. wysoko mieszkają i wypadają z tych okien. No i znowuż ta plaga się pojawiła. Mhm. W Tobolsku znaleziono zwłoki posła do Dumy Miejskiej z ramienia jednej Rosji. Mhm. Wcześniej wypadł z okna z 3. piętra. To nisko i Przy tak. ulicy Kiedrowskiej odkryto ciało 46-letniego Władimira Jegorowa. O Jezus, coś mi się przełączyło. Według śledczych spadł z okna na 3. piętrze swojego domu. Policja ustala teraz, co dokładnie było przyczyną samobójstwa. A, samobójstwa. No, tak. No. Okej, to przyczyną samobójstwa. Aha, powody samobójstwa. Powodem, tak. Tak, no, okej, właśnie. no. No. Tak, Więc bo może ten zawód miłosny. On No. widocznie jest ten zawód miłosny. Mhm. Jest. Bo on kochał popularny. pieniądze. Nie, jest popularny wśród biznesmenów i polityków. Mhm. Z tego wniosek. No. Mhm. Ale wiara w grawitację jest mało popularna. Bo wiesz, bo może być zawód miłosny i może być działanie celowe, a może być wątpliwość w naukę. Ale wiesz, na jeszcze jedną rzecz się zastanawiałem, czy taki skok z 3. piętra, bo to można przeżyć chyba, nie? Tak, można. No, więc Można. To, Kiedyś, to nie jest za nisko, nie? Tak, kiedyś był przypadek, chyba nawet u mnie w mieście, że ktoś spadł z balkonu z wyższej wysokości i przeżył. Ale nie Ale pamiętam. to nie był kot. Nie, właśnie nie, człowiek. człowiek. A ja sam widziałem, jak jedna pani pod wpływem alkoholu próbowała schodzić przez balkony z reklamówką z szkłem. Alkoholu. Okay. Tak, po alkoholu i próbowała schodzić balkonami i na 2. piętrze jej ta sztuka się nie udała. Tak. A, bo winda nie działała pewnie. Nie, podejrzewam, że zamknięto ją w mieszkaniu, a jej się bardzo chciało. No i byłem świadkiem takiego upadku, natomiast ona przeżyła. Karetka przyjechała i ją zabrała. Tak, tak. Miałem ze 12 lat. To nie był Nowosybirsk, czy nic z tej rzeczy. Norylsk, tylko Norylsk. Tak, Norylsk. To była Polska i tak, byłem świadkiem takiego wyczynu. Słuchaj, nie wiem, czy poznajesz, my o tym mówiliśmy w CEP-ie. Tak, niedźwiedź polarny. Tak, porwał samolot. Tak. Jakucja? To nie. Gdzie to tak, było? Jakucja, tak. Samolot wylądował na rzece. Natomiast ciekawe jest, jak to do tego doszło. I tutaj chciałbym się z tobą zastanowić. Ty, wróć to zdjęcie. No. Czy ty to widzisz? Czy ty widzisz, co oni niosą? Jajka. No jajka. No co? No. Czekaj, tu trzeba by jakoś powiększyć ten, żeby to było Nie, widać. No widać jajka. No jajka, tak. No. Jajka. No, ale to była katastrofa. Jaja dla całej wioski. Katastrofa by była, jakby zbili te jaja. No. To tragedia. Ale tego to się nie spodziewałem. No dobra. A to chciałeś mi pokazać? Tak. Jak podaje tutaj kanał telegramowy Baza, AN24 Polar Airlines z 30 pasażerami na pokładzie leciał na trasie Jakuck-Żyranka, Średniokołymsk. Podczas lądowania we wsi Żyranka piloci nie zauważyli pasa startowego i wylądowali na zamarzniętej rzece. Nie zauważyli pasa? Nie. Widocznie był nieodśnieżony pewnie. A to nie jest tak, że pas taka teoria też jest. Do lądowania, ale powinien być oświetlony, odśnieżony. No ale jak nie możesz zauważyć? To są jakieś pilotem. To są jakieś fanaberie, że trzeba to odśnieżać. Jesteś pilotem i myślisz, żebyś nie zauważył tego pasa? Tak lecisz i wiesz, i tak gdzieś tu powinno być. Spróbujmy tu. Spróbujmy tu ten kawałek. Wiesz, pomylić, rzekę, nie? No. Z lotu, jak lecisz, nie? Z lotu ptaka, rzekę pomylić, no bo to też chyba jest tak. Ale ona ma takie, zakręty, meandry jakieś. Nie, no właśnie. No. To jak taką, krzywą linię
jednak No. pomylić z prostym pasem. A widziałeś ten pas kiedyś? W tej miejscowości nie. No, nie a widziałem. może on jest taki wzdłuż rzeki? Ej, taki jeszcze kręci się. Nie no, chyba nie. Pasy startowe i do lądowania to są proste. A może to też jest fanaberia? Wiesz, Ja mam pewne takie przeczucie, że oni coś spożywali. bo oficjalnie jest, że błąd pilotów, tak? Tak, błąd pilotów. Błąd pilotów przez Niedopatrzenie, tak. albo przesadzenie w ilości. No, takie mam podejrzenie, no bo jednak wiesz, no lecisz, no to jednak nie byli, no nie wiem, no pierwszy raz nie lecieli. Z ważnym ładunkiem lecieli, bo z jajami, jak widać. Ale widać umiejętnie posadzili maszynę, jaja niezbite. A widzisz, właśnie, nie umiejętnie posadzili. Nikt nie zginął, nikt nie został ranny. Wszystkie jaja, że tak powiem, niezbite, a więc lądować potrafią. Tylko tak trochę im ten wzrok gdzieś zamgliło. Ty, a może zaczęli pić podróbki A, alkoholu i jest szansa, że wtedy siada na wzrok, jak wypijesz nie ten i na rodzaj. słuch lądowali. Na słuch. Dima, widzisz? Albo, Nie, a albo ty, wiesz, Iwan? mgliło im się już w Iwan, oczach. ja też nic nie widzę. Dobra, tutaj chyba. No. No wiesz, błąd pilotów, ale tak naprawdę to tam mogła wysiąść jakaś elektronika, bo tam Tak, nie te picie to tam wiadomo. No chyba, że wiesz co, bo ja bym zrozumiał, jakby chcieli się napić. Wsiadłbyś do rosyjskich maszyn teraz na trzeźwo? No, Jak wiesz, jak masz zaklejone tych lampki, kontrolki i już masz połowę pozaklejane, wiesz, jak to widzieliśmy ten kokpit, no to tak ten. taki test powinni wprowadzić, jak siadasz, tam poziom odwagi, nie? Tam wypełnisz. 1. Tam polewasz. 2. Teraz Aha. 3. Taka instrukcja, tak? Dobra, więcej. Ale to taka instrukcja jak w Ikei, wiesz, te takie ludziki, po prostu Tak. ten kieliszek, nie? I tam raz, I tam ci dwa, od razu później, wiesz, ten tak. poziom odwagi rośnie, nie? Okej. Ciekawe, ale z tymi jajami to powiem ci, jak mówiliśmy w cepie, to ja nie zauważyłem, teraz dopiero zauważyłem. No. Ale nikt myślisz- nie zauważył też z naszych widzów. Tak, a kto No. to, skąd to, dokąd leciały te jaja? Bo No, to, mówiłem ci, że Jakuck, Żyranka, to w Żyrance, a docelowo do Średniokołymska, aha, bo to było międzylądowanie. mhm. Tak. Okej, czyli tam nie ma jajek i do rodziny No, trzeba było. widocznie z Jakucji wieźli jajka tam do Ale to jest Żyranki. połowa drogi, słuchaj, to jest połowa drogi, za chwilę będą z kurami latali. Co? No z kurami. No bo teraz Zrozumiałem, że... nioskę, wiesz, pod pachę do samolotu. No bo Tak, a wiesz co, tutaj się wypowiadał jakiś profesjonalista, hodowca, czytałem, odnośnie tych jaj. Nie wiem, czy czytałeś, że Tak. rok to będzie za mało, żeby odbudować. żeby tę hodowlę. odbudować, tak, że cały ten proces, że nalewa się do poidełka jakiś odżywek, jakichś antybiotyków, te kury muszą urosnąć, później jakiś proces. Tak, potem coś się dzieje. Tak. Z chęcią zaprosimy tutaj, jak ktoś jesteście producentem i znacie się na tym procesie. My się nie znamy, a więc nie będziemy się tutaj kompromitować. Nie będziemy sobie robili jaj z Chyba, tego że za tematu. to tak zapłacicie, no to się też możemy skompromitować i opowiedzieć, jak się kury hoduje. Ale Pamiętaj, ty ogólnie, wciąż wisisz program Jak się doi krowy. jak się doi krowy, no to Więc jeszcze tak. pamiętam. Tak, więc może być tak, że ja będę jeździł na wizytację do kurnika, będę doglądał, jak się I do kury obory, niosą. tak, pojadę i się będę uczył, a to Nie. może, właśnie, piszcie, czy byście chcieli taki program. Ja Matusza tam uczę, tak, jak za to wymiono tam złapać i Tak. Matusz się nauczy. Ale to wiesz co, są takie książki dla dzieci Pucio tam i szpital, Pucio jedzie na wakacje, jakieś takie tematy. I co,
byś tak doił, ja mówię tak pucio, pucio, pucio. Nie, no po prostu zrobić taką serię ze mną, że ty To tam- jedziesz i wiesz, Tam wiesz, w tym dojeniu mówimy to Mateuszowi, masz- jak doić krowę, nie? I tam obrazki takie, nie? Że podchodzę, pytam, gdzie jest przód krowy, Chociaż gdzie wiesz, no tył. teraz to się nie doi, masz te dojarki, tak? To już chyba też no w sumie tak. zapomniany dosyć. Więc Ale- podejrzewam, że. Ale Mati Chociaż w obsługuje, Rosji, Mati to różnie. obsługuje dojarkę, to też mogło być. a wiesz co, dojarki to nie Brzmi- umiem obsługiwać. Aha, szczerze no powiedziawszy. to razem byśmy musieli się szkolić wtedy. Ale myślę, że to nie jest jakieś skomplikowane, chociaż może. No dobra. Przejdźmy do następnego tematu. To ja, słuchaj, mam dla ciebie inną informację. Ławrow, znasz na pewno. Już nieraz był gościem na naszym programie, oczywiście zaocznie, zaocznie. On o tym nie wiedział, chociaż być może wiedział. Mam dla ciebie przetłumaczony jego cytat. Spójrz. Wezwał Rosjan, aby zamiast dobrego życia wybrali poczucie dumy narodowej. Jest uśmiechnięty i ten odzew jest taki, wiesz, optymistyczny. I ja się zastanawiam, czy ty byś wybrał zamiast dobrego życia dumę narodową, jakbyś był Rosjaninem. Nie masz jajka, brakuje Nie ci mam na jajka. kredyt, wiesz, lodówka coraz bardziej pusta, alkohol ci drożeje, A ja mam taki pomysł, ale jesteś żeby dumny. połączyć to. No, jak? Można zrobić alkohol, duma narodowa. A? Wtedy czekaj, A? ale to tu by było, trzeba Poczucie. zmienić poczucie na smak, Poczucie. Nie, żeby wybrali dumę narodową. żeby wybrali duma narodowa. Mhm. Brzmi jak Ale reklama. wiesz co, duma narodowa, myślę, że taki ten by sprzedawał się taki. Tak. Wchodziłbyś do Bo nie sklepu, mają tam sklepikarka by ciebie Dumę zapytała, narodową co pan poproszę. wybiera? Dumę narodową. Okej, tam proszę bardzo. 2 butelki, tak. Podwójną dumę narodową. Podwójną. Literka dumy narodowej, poproszę. Tak. To by się wlewało, nie? Muszę wiesz, dolać, jeszcze w tych dolać sobie cyfrowych- dumy narodowej. Nie? Do, Musisz dolać sobie. Tak. Ty masz Kończy mi się, o, kończy mi się albo w na domu przykład- duma narodowa. Nie, jakbyś mógł tak, nie? Że widzę, że mało tej dumy narodowej, nie? Tak, To tak, trzeba tak, tutaj tak, poprawić, nie? tak. No, No, to tak jest można, ciekawe. wiesz. No. To by szło. Swoją drogą ciekawe, jak Ławrow ograniczy swój dobrobyt, nie? Dumę narodową. No nie, on wybrał już. Ale zobacz, taki Dima, Miedwiediew, to dużo tej dumy. Zacharowa dużo tej dumy narodowej ma Tak, w sobie tak. często. A Putin nie ma. Putin mało. Z zewnątrz, ale od środka go rozpiera. Tak? On może produkuje tą dumę. To A jest, są tacy ludzie. to jest Są wyciąg taki- z Putina. Ja słyszałem, są tacy ludzie, którzy produkują dumę narodową. No. Tak. Jest to takie jest, są przypadki wiesz- medyczne. Mhm. Mhm. No to może właśnie Putin jest taki, że on na zewnątrz dumę narodową rozdaje. I to później Może idzie. tak być. Może. Tak. Słuchaj, ty masz chyba dziewczynę, z tego co pamiętam, Mhm. albo chłopaka. W Moskwie dziewczyna powiedziała swojemu chłopakowi, że czas się rozstać. Wieczorem 24 grudnia 30-letnia Ekaterina i 36-letni Mikołaj wzięli butelkę wódki na trudną rozmowę. Dumy. Katia przyznała się facetowi, że nie mają przyszłości i muszą się rozstać. Po tej wiadomości Mikołaj we wściekłości wziął siekierę do siekania mięsa i zaczął krążyć po kuchni. No tak normalnie, nie? Na razie. Nie? Mhm. Z jakiegoś powodów Mikołaj był najbardziej zły na telefon Kati. Facet wycelował w niego siekierą i zamachnął się, a dziewczyna w tym momencie próbowała mu go odebrać. W rezultacie ostrze trafiło go bezpośrednio w palec serdeczny lewej ręki. Czekaj, stop. On miał telefon od niej.
Tak? Czekaj, bo już bym się tutaj... W lewej ręce trzymał go na blacie. Katia przyznała się, Tu. że nie mają przyszłości. Dobrze, z jakiegoś powodu Mikołaj wysłał telefon, facet wycelował i zamachnął się, a dziewczyna w tym momencie próbowała mu go odebrać. W rezultacie trafiło go Czyli Katia bezpośrednio musiała stać po serdecznie. przeciwnej stronie, że pociągnęła tą rękę i on sobie odciął palec. Serdeczny. Ja widziałem ostatnio tą komedię na Netflixie polską 1670 i tam też ucięli palec. Tak? Więc tu mamy pewną zbieżność, że Rosjanie w tym momencie są na poziomie 1670 roku. Tu I i tu. odcinają sobie palce, tak? Tak, polecam. Może jak się Jest śmieszne. rozstajesz, to trzeba palec odciąć. Wiesz co, bo kończy się serdeczność. Serdeczność i dlatego serdeczny. Tak. No dobra, jest dalszy ciąg, czy to zakończyło się ciachanie toporem na palcu? Niestety Katia nie ma żadnych skarg na swojego byłego. No bo to nie jej odciął palec, tylko sobie. Ja nie mam zastrzeżeń, to on se uciął palec, nie? Tak, no. Związek już jest definitywnie zakończony. Mhm. Palca nie udało się ponownie przykleić. To ja wiem, bo co się palca przyszywa, nie przykleje. Ale nie było dostępu do lekarza, więc spróbował przykleić pewnie, no wiesz, chałupnicze metody. A masz w domu igły i nici? Żeby sobie coś przyszyć? Bo ja chyba nie mam. Ja nie wiem. Przy przeprowadzce, wiesz, tyle rzeczy wyrzuciłem, że może być, że jakąś tam szpulkę, igły i nici, jakieś takie rzeczy, gdzieś mi się to straciło. Jakbym przypadkowo sobie uciął serdeczny palec toporem, to nie był w stanie go sobie przyszyć w tym momencie. Też bym może musiał przyklejać. Ale swoją drogą to facet miał kiepski wieczór. Co? Kiepski wieczór miał facet. No kiepski. Dziewczyna się z nim pokłóciła i rozstała, a on sobie jeszcze palec uciął. No. Nie tylko ból rozstania jest, ale jeszcze ból dłoni. Słaby wieczór. Czasem jest tak w życiu, że ma się po prostu pechowy dzień. No ale w tej opowieści cię nic nie dziwi? Dziwi mnie to, że on sobie obciął tylko jeden palec. To musiał bardzo szeroko rozłożyć ale tą to rękę. czekaj, to jak ty się kłócicie, to też bierzesz siekierę? Tak i krążysz po kuchni? Miotacz ognia, tak. No, no nie, ale to jest Rosja, więc tu akurat jest. Nie, ale to takie, wiesz, jakoś nie zaskoczyło cię, nie? W sumie rozmawiamy o tym, to tak, jak to by był jakiś normalny wtorek. Nie. Czy coś, no. Ale to jest też w ogóle, nie wiem, no chyba ja jakoś może mam małe doświadczenie, piszcie, czy jak się z kimś rozstaje, to się kupuje wódkę, żeby mu powiedzieć, że się z nim rozstaje. Bo ona się bała na trzeźwo to powiedzieć mu. No. Ale z drugiej strony mówienie pijanemu nie wiem właśnie. rzeczy, to w Rosji to też nie jest zbyt dobry pomysł. To nie, jakiś też, wiesz, chyba. To lepiej chyba Ale on i tak był romantykiem. Bo on skupił swoją złość nie na niej, a na jej telefonie. Więc on chciał, wiesz, skanalizować tą złość jakoś, ale nie robić jej krzywdę, tylko ewentualnie uszkodzić jej telefon. Co w sumie może jest teraz nielogiczne, ale gdyby się skupił na niej, to może by miał palec. No wtedy by miał palec, nie? No tak. No ale może wiesz co, dzięki temu nie pojedzie na wojnę. Pojedzie. No jest nowa ustawa, pojedzie. Już z grupami inwalidzkimi biorą. No tak. Więc i zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji. Więc... Aczkolwiek świeża rana, to może mu to da 2-3 miesiące. Bo to Myślisz? ręka pewnie opuchnięta jest, czy coś. No nie wiem. A jak próbował kleić, to jeszcze zakażenie mu się wdało. Pewnie. No właśnie nie wiem, tu z tego co zrozumiałem, to w szpitalu próbowali mu przykleić. Może szpital też się przeprowadzał i wyrzucili igły i nici wszystkie. No i się nie udało, no w sumie. Ja się nie dziwię, że się nie udało, no ale... No tak.
W obwodzie moskiewskim nieznana osoba porwała 70-letnią emerytkę, wpychając ją do bagażnika. Od Okej. 2 dni nie udało się odnaleźć kobiety. I koniec newsa? No, policja dowiedziała się, że w sobotę rano emerytka wyszła z domu przy ulicy Dorożnej, a następnie udała się na stację kolejową. Tam wsiadła do pociągu, pojechała do stacji Topankowo. Stamtąd, jak wynika z kamer monitoringu, emerytka udała się pieszo w stronę sąsiedniej wsi, po czym ślad po niej zaginął. Teraz policjanci próbują zidentyfikować samochód jadący autostradą. Śledczy wszczęli sprawę karną z artykułu morderstwo. Okej. Wyobraź sobie autostrada. Autostrada to nie możesz stać i oczekiwać na jakąś babcię. Tylko po prostu jedziesz autostradą i mówisz, o babcia idzie. I jedziesz autostradą, czyli dosyć szybko. Musisz bardzo szybko podjąć jakąś decyzję, hamujesz, zatrzymujesz się, pakujesz babcię do bagażnika. Nie, ale idzie sobie jakaś kobieta No, i podjeżdżasz pod nią, pakujesz ją do bagażnika i jedziesz dalej. no właśnie, mówię, ale to musisz zrobić tak. Wiesz, jedziesz szybko, mówisz, o babcia. Nie, to chyba była, wiesz co, w jakiejś lokalnej, tylko potem, że zidentyfikowali, bo z tych kamer było widać, Okej. że wiesz, bo były jakieś kamery tego monitoringu miejskiego i było Mhm. widać, że ona sobie idzie, Mhm. ktoś pakuje do bagażnika ją Mhm. i odjeżdża. I te Ty, numery A nie jest to mieli, teraz jakiś próbują w nowy, autostradzie, wiesz, wyłapać te numery. a nie jest to jakiś nowy rosyjski Uber? Nie działa w ten sposób? To rosyjski Uber. Tak, że tam Że po możesz prostu- 3 babcie do bagażnika, tak? Tak, jakiś wiesz, tam po rosyjsku babciowóz, czy Tam bagażnik BlaBlaCar, babci. tak? BlaBlaCar tam. Tak. A u nas jest tak, że tam możesz podwieźć, nie? A no No. może ona chciała, wiesz, podjechała sobie pociągiem i gdzieś tam chciała podjechać dalej. Mhm. Aplikację włączyła i czekała, że ją ktoś zgarnie, no i zgarnął. Podjechał samochód, ona grzecznie do tego bagażnika. Hop. Tak, nie? Tak. Może nie jest komfortowo, ale idź w takiej chlapie kilka kilometrów, to już wolałbym w bagażniku chyba też jak ta babcia. W jakiej klapie? Chlapie, wiesz, roztopiony śnieg, A, kilka chlapie. kilometrów idź, no bo ona miała iść do sąsiedniej wioski. No to a w Rosji No to tak. przecież te odległości to są No niemałe. duże czasami, tak. No więc jak miałbym iść w takim tym, to bym nawet chyba wolał w tym bagażniku, szczerze mówiąc. A oni od razu robią aferę, że już jakieś morderstwo. Okaże się, że to jest jej teść w ogóle tak naprawdę. Kto? No ten kierowca auta, że on tak mamusię zawsze podwozi. Już możesz. Już możesz. Już? Możesz. Już? Tak, już Już? możesz. Tak, Już możesz, mogę? już możesz. Masz pytona? Nie mam. Okej. U mnie to taki mały zaskroniec. Ale nie, o to pytam. Słuchaj. Pytam, czy masz jakieś zwierzę. Tak, ale nie pytona. To znaczy nie mam zwierzęcia. A, masz? A, to jakie? Nie mam. Żadnego? Nie. Zwłaszcza Nawet zwierząt. chomika? Nie, chomiki zjedzone wszystkie. Zjedzone wszystkie, tak w zimie. Tak. Tak. ten. Zeszłoroczna zima była ciężka. Aha, też rozumiem, że jednak ta propaganda zadziałała. Tak. W każdym razie, słuchaj, mieszkaniec z Krasnogorska znalazł nagle na swojej podłodze pytona w lat, tak się nazywa. Ale to musiał mieć duże mieszkanie, powiem ci. Ja chodzę. Tak? I nie znalazłeś nigdy pytona. Nie, z żadnego zwierzęcia w sumie. Może jakiegoś pająka, muchę, nie wiesz, coś A. ten. Ale żeby pyton mi się zalękł? A to jak trzeba No i nie mu się sprzątać w zalał mieszkaniu. pyton. No. Tak. W lat odnalazł zagubionego węża pod koniec listopada na 12 piętrze kompleksu mieszkalnego Sputnik. Jak na 12 piętrze? No mieszkał na 12 piętrze i go I ten znalazł. pyton wlazł tam? No tak. Czy windą? To windą może wjechał. Wyobrażasz Nie sobie wiem. pytona na 12 piętro po schodach? Nie no, ale to... Nie wiem, no. Jest informacja, że bez wahania go przyjął i nazwał Luna.
O, to Że ona wiesz co, była, ja nie wiem właśnie. moja dziewczyna u rodziców ma psa, który nazywa się Luna. Tak? Mhm. Okazuje się, że partnerka Vlada nie była zachwycona swoim nowym partnerem i martwiła się, z czasem się w nim zakochała. On się lubi przytulać ponoć. Tak, i Pytony tak się tak mają. otaczać Mhm. miłością. Nadal nie wiadomo, skąd wypełzł wąż. Ale Kiedy w Rosji jest Vlad, troszeczkę za zimno na węże, nie? Zwłaszcza No pytony. listopad, nie, no ale wiesz, no może było właśnie zimno i on się tak, wiesz, tak pełzł. Idzie sobie pyton po chodniku i mówi, no zaczyna pizgać mi w tej Rosji. Takie zimno, nie? Tak wiesz. To, Minus tu- 20. Czekaj, to gdzie to było? W Krasnodarsku, tak? Krasnodarsku? No to trochę zimno, no. No. Krasnogorsku, przepraszam, nie Darsku. Krasnogorsku. No faktycznie, no to zimno. Nadal nie wiadomo, skąd wypełzł wąż, kiedy Vlad, nie wiem dlaczego ją, no ale okej, kiedy Vlad ją zabierał, była wychudzona i ważyła 3 razy mniej niż normalnie. A, Teraz nawet sąsiedzi pomagają ją tuczyć, przynosząc myszy jako przysmak. a. No tak, pewnie w budynku, wiesz, bo jak są myszy w budynku, to się kota kupuje, a w Rosji pytona. Pytona. Mhm. Może ktoś kupił, może zarządca nieruchomości kupił pytona, wsadził go do piwnicy, a ten się, wiesz, poszedł przejść. Chociaż nie wiem, czy węż... Ja mam tego pytona, jakbyś chciał popatrzeć sobie na pytona. Chcesz popatrzeć? Nie pokazuj mi pytona, Paweł, na wizji. Co? Ale za wizją też nie pokazuj. Chyba, że chodzi ci... Nie, no pokażę, no bo na No pewno dobra. widzowie by chcieli zobaczyć tego pytona, jak wygląda. Ale jest normalnie, nie? Zwykle sympatyczne zwierzątko, w wannie sobie siedzi. Sympatyczne, no. Mhm. Ja bym adoptował takiego pytona, no ale ja już Ale mam zwierzątka. Nie Ale był za ty nie- duży. Ale nie był za duży, nie? Taki w misce takiej się Właśnie mieści. nie wiem, czy on, ale on już trochę utuczony chyba był, bo taki chudy nie był, nie? No dobra, ale on na razie je myszy. A co mu później będą przynosić? Koty? Bo jak on będzie Nie, no jak większy. pyton koty je? Ja nie wiem, co. jakieś Pyton takie je i ludzi, pytonie. wiesz, jak w dzikim Co? buszu. No tak. Jak? No widziałem jakiś filmik, że dziecko zjadł pyton. Oglądasz? No w Że Indiach, pyton- że rozpruwali, polowali na pytona. Tak, i dzieci tam znaleźli tam w tym pytonie. Znaczy, no tak. tak? To chyba to jest... Co ty oglądasz? No dobrze. A propos pytonów. Nie wspomnieliśmy ani razu w ciągu tygodnia o nagiej imprezie w Rosji, która się odbyła niedawno. Pytonem? Celebryci paradowali no półnago, można powiedzieć. Tak. Co też jest dziwne, bo powiedzieli, że naga impreza, a tu tak nie do końca. Nie? Mamy Tak, ten no właśnie zdjęcie. tak, widzę, że tutaj sporo było takiej obłudy i kłamstwa. Nie? Tak, wyglądało to mniej więcej tak. Tu jeden chyba raper nosił skarpetkę na swoim pytonie, niech będzie. No i zrobiła się straszna afera w Rosji. Wszystkich uczestników imprezy mocno piętnują. Imprezę zorganizowała jakaś celebrytka, prezenterka czy coś takiego. No, ja tutaj czytałem. Poczekaj, No. zaraz ci to znajdę. Tylko znajdę. Bo ja chciałem ci pokazać gościa, pokazuj, który pokazuj. został Jak masz pytona, to pokazuj. skancelowany. Mam Kirkorow już, tak. został usunięty wszędzie, wycięto go z filmów, transmisji, koncertów. Oficjalna Kogo? strona internetowa została zablokowana. No, jest straszna fala nienawiści. I tu mam tego przesympatycznego pana, który no, dostał mocno rykoszetem po tej imprezie. A. O, proszę bardzo. Taki trochę podobny Do kogo? do każdego. Aha, okej. No i chciałeś To przeczytać. była, słuchaj, to była impreza, tu tak czytam, Anastazji Iwliwy. Mhm. Zaproszono prawie cały świat.
Tylko celebrytów rosyjskich. Cały świat celebrytów No rosyjskich. ale poczekaj, my jesteśmy celebrytami rosyjskimi, czy nie? No nie, dlatego nie zostaliśmy Jak to zaproszeni. nie? Ja Dostałeś się czuję zaproszenie? jako celebryta rosyjski. Ale dostałeś zaproszenie? Ja nie dostałem. No właśnie nie, dlatego mam tutaj pretensje, tak? Ale, Cały ale świat wstęp nas był, nie- wiesz co, ale wstęp był poza naszym targetem chyba cenowym, bo bilet $10,000 na imprezę. To nie wiem, czy wiesz, że to nie tylko To nie czekaj, ubierz trzeba się by i jakąś przejść. rzutkę zrobić na Patronite. No, Ciężko. W ogóle, jeżeli Prawda. wiecie coś o takich celebryckich, nagich imprezach w Polsce, a bilety są tańsze, To dajcie, Mateusz z chęcią, tak. dajcie To znać by w się komentarzach. przeszedł, tak? I byśmy zrobili relację wtedy. Tak. Taki reportaż Wtedy z takiej to- imprezy. Ale jakby to się nazywało? Cep Neglish? Czy Cep Party? Wiesz, no to nie wiem. Bo Cep Wywiad, w sensie trzeba by było ich pytać, a co tu dzisiaj macie na sobie? A oni mówią nic. No to słaby wywiad, krótki. Nie wiem. A poczekaj, jak się nazywa taka impreza, gdzie tam bywają tacy ludzie? Celebryci? No, impreza. No nie, nadzy. Impreza nudystów jakaś? Nudyści? No. Ale tu nie byli nudyści, bo oni, wiesz, ja ci pokażę jeszcze raz. Oni, przynajmniej część, Nie, była no, byli ubrani. tak, pół lub coś prześwitującego, ale byli. Robili sobie zdjęcia na ściankach, co prawda spękanych. No i co? No i co z takim fantem? No i byś chciał, ja wiem, No, na takiej imprezie być. No ale nie zaprosili. No. no nie zaprosili. A więc słuchajcie, jeżeli organizujecie takie imprezy, zaproście Mateusza. No. Tak. Niech zda relację. Ja bym musiał sobie jakąś taką kolczatkę kupić czy coś, wiesz. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak się ubrać na taką imprezę. Piszcie, jak się ubierać na taką imprezę, która jest naga, ale nie jest naga i jak się powinniśmy tutaj zachować. Mateusz będzie nas reprezentował. Lub Paweł, to jeszcze ustalimy. Najpierw musimy taką imprezę znaleźć. Natomiast nie, no podsumowując, zamieszanie i kwas straszny w Rosji. Informacji o tym to chyba na każdym portalu, na każdej gazecie, no jedynki informacyjne. Tak jak wcześniej były jaja, to ta naga impreza no mocno konkuruje. Że tak Tak, powiem. i to nie jest taka swingerska impreza, na którą Mhm. możecie też zapraszać Mateusza, jakbyście tam chcieli. Natomiast no, to jest taka impreza, taka normalna, no, muzyczka, tak, trochę alkoholu, nie? Mhm. Wiecie, no, No, zrobił się sylwestrowo. A więc jeżeli na Sylwestra na przykład organizujecie taką imprezę, a my będziemy nadawać przed Sylwestrem, no to też. jak Tak, najbardziej. pilne maile, kamerę weźmiemy i pojedziemy. I jedziemy. Znaczy Mateusz, bo ja zostaję z synem. Nie, ale co chciałem powiedzieć? W sytuacji pogarszającej się gospodarki w Rosji zrobiono z tych ludzi kozłów ofiarnych. Nie wiem, Co? czy widziałeś. Wyrzuca się ich z pracy, kanceluje. Wszyscy praktycznie uczestnicy imprezy wydają zapłakane komunikaty na swoich social Że mediach. bardzo żałowali, tak. Że bardzo Że żałowali. byli na tej imprezie. Tak. Tak. Albo, że nic nie pamiętają, albo, że bardzo żałowali. Tak. To, że nic nie pamiętają, to jest zrozumiałe, ale że bardzo żałowali, to jakoś mniej. Nie, nie ja tam wierzę. widziałem Natomiast- uśmiechnięte twarze. Co ciekawe, teraz doszło do tego, że tak naprawdę jest zakaz imprez takich sylwestrowych. w Tak, Rosji. właśnie, to do tego chciałem To jest przejść, ciekawe, tak? że teraz trzeba zakazać wszystkich imprez Tak, ogólnie. bo Bank Centralny zorganizował też imprezę, Którą już odwołano. zakazali. Tak, odwołano. odwołali imprezę. Ty myślisz, że oni się obawiali, że Nabiulina też przyjdzie? Na takich, Bujulina wiesz, też tak nago? takich tych? A co sobie bym takie Wiesz. zdjęcia z chęcią zobaczył, no. No okej. Jak kto woli. Natomiast no to jest No nie dziwne, mów, żebyś nie? nie chciał zobaczyć na Biuliny tutaj. Nie, To nie, byłoby- zostawmy ten temat, Paweł, nie, naprawdę. Nie? Chodzi mi o to, że
No co mogłoby się wydarzyć na takiej imprezie banku Nie centralnego? wiem, no nic, no. Po prostu robi się jakaś psychoza w tym momencie. Tak, psychoza, nie? Wiesz, Gubince to się podoba, nie? No bo w końcu Że jest dobraliśmy nagonka, tak. do tej, wiesz, Sodomii, Gomori, nie wiadomo co Mhm. oni tam robią, tak, za nasze pieniądze tutaj i tak dalej. Tak, nie? Mhm. To prawda, ale Ale na przykład młodzi ludzie, którzy teraz nie będą mieli imprez, bo będą odwoływane jakieś sylwestry, tak, no to przecież to frustracja będzie tak, będzie, że nie? robicie jakąś imprezę sobie, wiesz, ze znajomymi i Mhm. co? I Ty, będziecie może mieli odwoływane. Komisarz ubraniowy może będzie oddelegowywany na taką imprezę i będzie mówił, tą bluzę możesz zdjąć, ale koszulki to już nie. No ale Wiesz. wiesz, no to wygląda na taką cenzurę, tak? Wiesz, właśnie, Mhm. że masz komisarza obyczajowego, takiego, który ci mówi, wiesz, jak masz wyglądać, no co oni mają w tych takich chustach Mhm. pioniera, Tak, albo tu na kokardkę, nie wiesz. tu na korkartkę, na dole może być nago, ale żeby, wiesz, tu było, nie? No nie, No no nie nie wiem. wiem, tak, no nie wiem jak to ma wyglądać. Idzie Ale to w podłożyli się celebryci, co? Słuchaj, napięta No. atmosfera, nagonka na, wiesz, LGBT i tak dalej. Robią imprezę Ale to taką... nie było LGBT, tak? Tak, ale to już jest wrzucone wszystko do jednego worka w tym momencie, nie? A, że tak, Sodoma, Tak, Gomoria, tak, LGBT, tak. wszystko, tak, nie, Tak, nago, tak, tak, tak. no Więc- przecież trzeba przy zgaszonym świetle, tak, wszystko, no wiadomo. Tak. W śpiworze cały. Takie imprezy śpiworowe. Śpiworowe i tylko takie oczy widać. No, aha, i jeszcze jaka informacja, że to i tak była łagodna impreza w porównaniu do tego, co się działo w latach 90. i 2000. To udało mi się A wyczytać. to akurat prawda. No to prawda. Aha, no to ja akurat nie wiem, co tam się działo, no ale skoro tu już było tak, to ja nie wiem, jak było w latach 90. i 2000. Jeżeli ktoś ma z Was jakieś doświadczenia Wspomnienia, z rosyjskich i imprez zdjęcia, takich, to nie, zapraszam. zdjęcia może nie, wiesz, jakieś historie, opowieści, to dajcie znać, chętnie sobie poczytamy, co tam się działo wcześniej. A my przechodzimy do następnego tematu. Paweł, ja mam coś dla ciebie. Bardzo często ludzie mówią, że... Prezent? Co? Prezent masz? Nie, informacje, że ludzie A. bardzo często mówią ostatnio, że nie podajesz prognozy w naszych cepach. Pogody. Tak, prognozy pogody prawda. i nie wiedzą, co się dzieje w Moskwie. A ja mam dla ciebie najnowsze informacje, jak będzie wyglądało w Rosji w przyszłym tygodniu. Spójrz na to. No to proszę. No, normalnie, no. Tak, będzie dość chłodno. Chłodno będzie. I to znowu w całej Rosji, ale Ale zobacz. zobacz, jak to ciekawie, bo się kończy na Rosji. Tak, te granice zimna po prostu. Zimna. Tak, Trzymają. tak. Trzymają się Nie? Tak, granic. Białoruś jeszcze się łapie, trochę Ukrainy. Tak delikatnie, natomiast. Delikatnie, ale tak mało, ale Białoruś bardziej. I wiesz, tak, i nawet zobacz, Kazachstan, a w ogóle Azja tak, też no jest tak nie, odcięta, nie? Trzyma, Tak, tak jakby ta prognoza, tak, też tu Po ktoś prostu- nakazał, żeby tak poza Rosję to za bardzo nie wychodziła. Nie, Tak, że tak, wszystkie tak. kary boskie to tylko Kary tam. boskie na Tylko Rosję. tam. Tak, wiesz, jak najbliżej się da, wiesz, od tego wszystkiego odrysować te granice. Opowiadaliśmy o awariach sieci ciepłowniczych w grudniu, więc tu współczuję troszeczkę, gdyż No. na bank będą, a przy mrozach minus 30 to ja nie chciałbym mieć awarii i nie mieć na przykład wody czy ogrzewania. No, ale mówiliśmy o tym drewnie opałowym, Tak. no, które strasznie podrożało. No Mhm. i przy minus 30 no będzie problem, słuchajcie. Będzie To zapotrzebowanie. No będzie duże zapotrzebowanie. Ludzie Tylko, że tu ktoś może nam zaraz powiedzieć, owszem, co roku w Rosji jest taka temperatura. jest minus 30. To jest No. prawda, Nie oczywiście. tak. Natomiast, jeżeli nie widzieliście naszego odcinka, ilość awarii właśnie w sieciach ciepłowniczych, sieciach elektrycznych od początku wojny wzrosła dwukrotnie. Tak. Czyli
Drewno też wzrosło 150%, a więc nie dwukrotnie, ale może niedługo będzie dwukrotnie, a więc to nie tak co roku rośnie o tyle drewno i Rosjanie nie mają takich problemów co roku. No i ten rok będzie wyjątkowy, ale dziadek Mróz, jak widać, zawitał do Rosji. Tak, zawita. To przyszły tydzień. Zawitał, Czyli już tak. od poniedziałku można No wypakować. ale zobacz, patrz, ale to by się zgadzało, tak? No. To od kiedy? Od poniedziałku, tak? No to Czekaj, już idealnie, ci powiem 1 dokładnie. stycznia. Przyszły tydzień. No 1 tak, stycznia, 1 tak, stycznia. tak, No tak. to, wiesz, niektórzy znajdą jakieś ciepłą odzież pod choinką. Ja ci nawet pokażę bliżej temat, jak to wygląda w Moskwie na przyszły Ciepłą tydzień. odzież pokażesz? Nie. O, proszę. O, zmazały mi się daty, ale mniejsza o to. Od poniedziałku -10 w nocy, -27, no i później -31 nocne, tak. Okay. Więc. Jakie -37? No, spoko. A to Moskwa. A to Moskwa, a nie tam. Na wschodzie. Dobra, przechodzimy dalej. Pamiętasz Margaritę Simonian, tą naszą bardzo opaloną reporterską koleżankę z Moskwy? Tak, no z podobnego kanału co nasz, tak. Tak, też satyrycznego. Też satyrycznego. Powiedziała, że żałują, że nie mają Instytutu Reputacji po tej imprezie, po tym skandalu. I że ona by... W sensie, że chyba chodzi o, jak mówiliśmy, o Ministerstwo Rozkoszy i wiesz, cierpienia, to jeszcze Instytut Reputacji powinien być. No tak, no bo jak ministerstwo to instytut, no tak. Tak. Co by mógł kontrolować, tak. Tak, więc wydaje mi się, że przewidzieliśmy to ze 2 miesiące temu. No i już propozycje są daleko, bo już wiesz, państwowa telewizja proponuje Instytut Reputacji. No bo jak widać dużo rozkoszy wciąż jest. Rozkosz, tak? Okay. No albo za dużo rozkoszy jak jest, to wtedy komisarz No w Polsce reputacji. mamy też nowy rząd, może też tak będzie, że A czy nie zostało utworzone jakieś nowe ministerstwa? Trzeba to sprawdzić. Ja nie wiem, ja polską polityką się nie zajmuję, a więc piszcie. Dajcie znać, czy Ministerstwo Rozkoszy nam się nie pojawiło, czy już w Polsce reputacji. Jest, czy Instytut Reputacji też. Tak. I tym oto optymistycznym bo jakby ktoś właśnie poszukiwał, no to moglibyśmy tam w tym Ministerstwie Reputacji jak najbardziej. Ja chyba nie. Ja celuję w Ministerstwo Rozkoszy. A ja bym był reputacji. Bym cię sprawdzał. Wtedy. I tym oto optymistycznym akcentem żegnamy się. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.